Cześć, witam Was Energik. Dzisiaj mam dla Was recenzję gry Syberia 3 Benoît Sokala. Zatrzymałem się na chwilę przy tym autorze. Jest to autor komiksów. W Polsce nie za bardzo znany, chyba żaden komiks Benoît Sokala się nie pojawił w Polsce, aczkolwiek stworzył on chyba najbardziej znany jego komiks to o takim kaczorze, prywatnym detektywie czy policjancie, który jest uzależniony od alkoholu. Natomiast oprócz oczywiście swojej pracy nad komiksami projektował też gry. Oczywiście najbardziej znane dwie części Syberii, ale oprócz tego powstała jeszcze gra Amerzone, która po części należała do uniwersum Syberii. I w 2006 roku, o ile dobrze pamiętam, powstała też gra, która się nazywała Paradise, aczkolwiek muszę przyznać, że był to dosyć kiepski tytuł i nawet go nie ukończyłem, bo mnie strasznie znużył. Natomiast największym oczywiście hiciorem była gra Syberia, w której wcielaliśmy się w Anne Walker. Ciekawostką jest to, że Syberia, pierwsza część Syberii pojawiła się w 2002 roku, czyli w czasie, kiedy już właściwie gry przygodowe odeszły do lamusa. Już mało kto sięgał po tworzenie tego typu gier. Oczywiście one się jeszcze tam gdzieś pojawiały, tam były, nie wiem, Black Mirror na przykład, chyba to było troszkę później od Dream. Ogólnie ta firma, która robiła sporo przygodówek, nazywała się Dreamcatcher, ale odchodziło się już od tego, bo gry były takie. Gry przygodowe to były raczej produkcje niszowe dla wąskiej grupy odbiorców, którzy tego typu produkcje oczywiście poszukiwali. W 2002 roku, gdy Syberia wyszła, okazało się, że jednak wielu graczy nadal chętnie sięga po te gry przygodowe i gra spotkała się z bardzo pozytywnym wydźwiękiem, z pozytywnym odbiorem. Sam muszę przyznać, że bardzo mi się podobała. Część pierwsza miała taki swój niesamowity klimat, jakiejś takiej niesamowitości, dziwności, ale z drugiej strony nie za bardzo odchodziła od realizmu. Także to był taki dosyć fajny miszmasz i widać, że tam sporo pracy poszło, żeby zachować ten taki unikalny, baśniowy klimat. Gdy nadeszła część druga, kontynuowała ona wątki z części pierwszej. Szczerze mówiąc, część druga wydawała mi się zawsze gorsza od części pierwszej. Myślę, że po części dlatego, że już tak nie zaskakiwała, zaskakiwała nas tym swoim klimatem takim baśniowym. W dwójce już troszkę wiedzieliśmy, czego się spodziewać i no nie była już aż tak dobra gra, aczkolwiek wielu z Was pewnie stwierdzi, że jednak Syberia 2 była o wiele lepsza niż część pierwsza, jednak uważam, że dwójka wypadała troszkę gorzej. I druga część pojawiła się w 2004 roku i w 2017 roku zostaje wydana część trzecia. Co ciekawe, Syberia była zaprojektowana, te dwie pierwsze części Syberii były zaprojektowane jako zamknięta całość, więc postanowiono jeszcze pociągnąć jakieś wątki, które nawet ciężko powiedzieć, że one nie były wykorzystane, czy pociągnąć dalej historię Kate Walker dalej. No i dostajemy Syberię 3. Powiem tak, powinienem zacząć tą grę od całej litanii i wymieniania tego, co w tej grze skopano. A skopano właściwie wszystko. Jedyne, czym się broni, to nadal fabuła, zagadki i ciekawy świat. Te elementy podstawowe z dwóch pierwszych części Syberii nadal są dobre. Niestety pod kątem technicznym ta gra leży i kwiczy. Jeśli myślicie, że największym takim technicznym barachłem był ostatnio Mass Effect Andromeda, to nie graliście w Syberię 3. Praktycznie podstawowe elementy, na które składa się gra przygodowa, zostały całkowicie skopane. Gra jest dobra, to jest nadal fajna przygoda, fajna fabuła, fajna historia. I pewnie problemy techniczne dla wielu graczy, którzy wychowali się na grach przygodowych, powiedzą, i tak zagram, bo te błędy nie wpływają aż tak bardzo na odbiór całości. To jest innego typu gra, to nie jest FPS czy gra sandboxowa, ale matko bosko, jak mnie po prostu niektóre elementy tutaj doprowadzały do szału. Co ciekawe, w tej grze Day One Edition, bo tutaj troszkę też jest dyskusyjne,
Czy warto było po tylu latach, po 13 latach wydawać część trzecią? Gracze, którzy grali nawet w dwie pierwsze części, jeżeli graliście, prawdopodobnie graliście niedługo po premierze i już nie pamiętacie właściwie, co się stało. Całe szczęście w edycji Day One Edition, nie wiem, czy to jest we wszystkich wersjach na PC, czy tylko w Day One Edition, dostajemy w bonusie dwie pierwsze części Syberii, żeby poznać całą historię i to jest ogólnie fajne. Nie wiem, jak to wygląda na konsoli PlayStation, ale jeżeli nie dostajecie tych dwóch części pierwszych, no to niestety jest tutaj pewien problem. Aczkolwiek twórcy zabezpieczyli się przed tym, pisząc na pudełku, że historia tocząca się w grze jest odrębną całością i nie wymaga wcześniejszego grania w Syberia 1 i Syberia 2. Nie wymaga, tylko wiele wątków będzie całkowicie niezrozumiałych. Trochę będziecie się czuli, jak po prostu błądzicie po omacku. Wiele rzeczy nie jest wyjaśnione i nie macie pojęcia, o co chodzi. Na przykład, czym jest tajemniczy artefakt, który nosi Kate na szyi. Jest to serce Oscara. Nie wiecie, kim jest Oscar. Nie wiecie, jaka była z nim jego historia. Zwłaszcza, że później będzie ono w pewien sposób wykorzystane i powrócą pewne postacie, które były w części pierwszej i drugiej. I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nie grałeś w dwie części pierwsze Syberii, owszem, możesz w tą grę pograć, ale będzie ona taka dosyć pusta, miejscami będzie ci się wydawała dziwna i w ogóle jakaś taka ciężka do strawienia. Gra oczywiście została stworzona dla fanów dwóch pierwszych części Syberii i to oni przede wszystkim powinni po tą grę sięgać. Jeżeli nie grałeś w dwie pierwsze części Syberii i nie wiesz w ogóle, o czym mówię odnośnie tej gry, daruj sobie. To nie jest gra zdecydowanie dla Ciebie. Twórcy oczywiście postanowili iść z duchem czasu i pierwsze dwie części gry miały prerenderowane lokacje, po których poruszała się Kate. Tutaj postanowiono wszystkie lokacje wyrenderować w grafice 3D, no i wybrano nieszczęśliwie do tego silnik Unity. Pod kątem przygotowania grafiki nie mogę tutaj powiedzieć złego słowa, bo z tych wszystkich gier, które widziałem na silniku Unity, Syberia jest jedną z tych gier, które wygląda najładniej. Widać, że tam poszło masa pracy, żeby przygotować wszystkie lokacje pełne detali, postacie, które wyglądają fajnie, oczywiście same modele, bo zaraz powiem o całej reszcie. To wszystko jest spoko, nadal jest ten fajny klimat takiej dziwności, jakiś taki baśniowy, z pogranicza snu i jawy, to nadal się udało zachować i użycie tego silnika spowodowało, że na przykład w dialogach mamy kamera krąży między postaciami, są przybliżenia, oddalenia. To jest spoko, bo w dwóch pierwszych częściach dialog polegał na tym, że mieliśmy wyświetlane po prostu dymki z napisami. Tutaj mamy już bardziej tak filmowo to pociągnięte i to jest ogólnie bardzo fajnie. Nie mogę tutaj powiedzieć, że wyszło to źle. Niektóre w pewnych momentach dzięki użyciu grafiki 3D mamy naprawdę fajne elementy, jak na przykład przejażdżka po parku roller coasterem. Tego by się nie udało zrobić w takiej grafice dwuwymiarowej. Tutaj mamy, że siedzimy w tym wagoniku i jedziemy tą kolejką. Fajnie to wszystko wyszło i ogólnie jeżeli chodzi o przygotowanie modeli, przygotowanie lokacji wyszło rewelacyjnie. Problemem natomiast jest to, kiedy postacie otworzą swoje usta, żeby rozmawiać. Większość dialogów jest źle spasowana, jest źle zrobiony lip-sync i jeżeli myśleliście, że w Andromedzie jest źle zrobione, to nie widzieliście, jak to jest zrobione w Syberii. Rozumiem, że twórcy chcieli jak najwięcej wycisnąć realizmu, więc dodali postaciom zęby, dodali język, ale w trakcie rozmów, kiedy widać te elementy, które wyglądają jak po prostu kłapanie paszczą jakiegoś manekina, no to po prostu krew zalewa. Niestety pod tym kątem, pod kątem lip-syncu wyszło to bardzo, bardzo kiepsko. Ale to i tak nie jest najgorsza rzecz. Najgorsza rzecz w mojej opinii w Syberii to skopane całkowicie sterowanie. Zapytacie, jak można skopać w grze przygodowej sterowanie? Ano dlatego, że twórcy nie pokusili się na takie rozwiązanie jak w grach przygodowych, gdzie klikasz myszką i postać w to miejsce idzie. Użycie grafiki trójwymiarowej i ruchomej w pewnych momentach kamery spowodowało, że musieli stworzyć postać, którą steruje się z klawiatury lub z pada. W moim przypadku grałem przy użyciu klawiatury, chociaż już na samym początku gra
daje komunikat, że przyjemniej się gra na padzie. Nie grałem na padzie. Może i jest. Może na wersji na PlayStation jest o wiele lepiej. Natomiast sterowanie klawiaturą to jest istny koszmar. Z tego względu, że nie zdecydowano się, zamiast zdecydować się na rozwiązanie, które było w pierwszych częściach Residentów, czyli jeżeli naciśniesz klawisz strzałki do góry, postać zawsze idzie do przodu. Nieważne jak kamera jest ustawiona, zawsze klawisz górny powoduje, że postać idzie do przodu. Jest on niezależny od kąta kamery. Niestety w Syberii zdecydowano się zrobić to inaczej i sterowanie jest zależne od kąta kamery, więc często idąc przez lokację górę, żeby iść do przodu, ale już w kolejnej lokacji postać idzie w prawo, a ty trzymasz klawisz do góry, więc siłą rzeczy naciskasz klawisz prawo, żeby postać niby szła w prawo i zaczynają się maniany. Najlepiej jest na schodach. Na schodach po prostu cały czas się cofasz do pierwszej, do drugiej lokacji, bo zmieniają się ekrany, a ty cały czas ty klawiszami próbujesz nadążyć i ta postać cały czas przechodzi pomiędzy dwoma lokacjami. Niestety sterowanie jest tak koszmarne, że chyba w ostatnim dziesięcioleciu chyba nie grałem w grę, która by miała tak skopane sterowanie. To jest po prostu miazga. Dziwię się, że to przeszło w ogóle jakiekolwiek testy, jakiekolwiek jakieś beta testy, jakąkolwiek kontrolę jakości, żeby zrobić tak złe sterowanie, które praktycznie jest niegrywalne, jest po prostu to niegrywalne. Nie wiem jak to wygląda na padzie, nie wiem jak to wygląda na PlayStation i na Xboxie, na PC na klawiaturze jest to po prostu totalna miazga, kiedy próbujesz gdzieś dostać się w którymś kierunku i po prostu nie możesz, bo gra walczy z tobą. Trochę masz wrażenie, że gra jakby walczy z tobą o sterowanie postacią. Ty chcesz iść w prawo, ale gra chce, żebyś szedł prosto, więc wypadkowa jest tak trochę prosto, trochę w prawo, także jest to po prostu masakra, nie? Masakra. Z pozytywnych rzeczy, będę tak pozytywne, negatywne. Z pozytywnych rzeczy, które zostały z Syberii 2 i 1, było to, że gra nie była za bardzo trudna. Nawet osoba, która nie miała za bardzo styczności z grami przygodowymi, mogła spokojnie tą grę skończyć i zagadki były logiczne i sprawiało masę satysfakcji rozwiązywanie ich. I co ciekawe, w Syberii trójce zachowano to. Gra nie jest trudna, jest całkiem prosta, nawet dla osób, które nie zjadły zębów na grach przygodowych. Myślę, że spokojnie można sobie poradzić, przejść bez żadnego opisu. I to jest ogólnie bardzo pozytywne, bo poziom trudności został całkiem nieźle dopasowany. Co prawda są dwa poziomy trudności. Jeden to, gdzie masz podświetlone, co możesz zrobić. Drugi to taki bardziej dla hardkorowych fanów przygodówek. Ja grałem oczywiście na tym drugim, na tym trudniejszym, ale i tak nie sprawiło mi żadnej trudności przejście gry i grało się całkiem ok. Dobra, co jest jeszcze skopane? Glitche, które w tej grze są tak częste i tak dziwne, że czasami to jest niesamowite. W pewnym momencie grałem i gra zdecydowała się obniżyć kamerę, przez co w większości dialogów wszystkie postacie miały obcięte głowy, było pokazywane dotąd, od szyi do pasa. Także na początku myślałem, że może to specjalnie, ale w trakcie dialogów, kiedy wszystkie postacie były tak pokazane, wiedziałem, że coś jest nie tak. Innym razem postacie na przykład w jakiś sposób chodziły po kolana w powierzchni, więc podczas rozmów kamera tym razem nie pokazywała ich głowy, bo była one poniżej widoku kamery, więc pokazywało puste pole. Niestety tego typu problemy powodują, że często trzeba grę resetować i uruchomić ponownie i spróbować zagrać od nowa, znaczy od save'u. No przyznam szczerze, że jest to męczące i te glitche to jest coś takiego, że to nie jest kwestia szczęścia, że ci się to przytrafi. To na pewno ci się przytrafi po jakimś czasie. To jest to, że im dłużej grasz, tym gra jakby częściej glitchuje i to jest zależne właśnie od tego czasu, jakim spędzasz w grze. Im dłużej siedzisz przy jednorazowej sesji, tym więcej tych glitchy się pojawia. To jest niesamowite zjawisko i muszę przyznać, że zaczęło mnie to strasznie fascynować. Po jakimś czasie na przykład kursor zmienia się na kursor z Windowsa, na strzałkę z Windowsa, to już wtedy wiesz, że coś się dzieje. Wiesz, że zaraz będziesz miał albo postacie będą miały ucięte głowy, albo coś innego, albo muzyka nagle przestanie grać, albo w ogóle nie będzie dźwięku. Także tutaj są koszmarne te błędy i w momencie, kiedy nagrywam tą recenzję, może już się pojawiły jakieś patche, natomiast w tym momencie, kiedy grałem, tych patchy jeszcze nie było i
no było słabo. Okej. Jak wygląda fabuła? Fabuła jest właściwie taką kontynuacją części drugiej. Nie będę mówił, jak się kończyła część druga, bo pewnie większość z was, niektórzy z was przynajmniej będą chcieli zagrać. Kate Walker trafia do szpitala, z którego musi uciec, i cała gra opiera się na pewnego rodzaju pomocy pewnemu plemieniu, które na takich dziwnych strusiach podąża. No nie będę mówił tutaj, nie chcę zdradzać za dużo fabuły. Niemniej jednak podążają oni do pewnego miejsca i Kate postanawia im pomóc, a za nimi ruszają oczywiście banda złych w postaci takiej lekarki i takiego, nie wiem, czy on jest tam major, czy generał, jakiś taki żołnierz, nieistotne. Natomiast dużo w tej grze jest jakiejś takiej ekologii, takiej, wiecie, dużo nawiązań nawet do czasów dzisiejszych. Między innymi odwiedzamy w pewnym momencie takie miasto, które się nazywa Baranur i które w mojej opinii jest mocno wzorowane na Czarnobylu, właściwie to na Prypeci, gdzie też nastąpił, w tym mieście też nastąpił właśnie, nastąpiła katastrofa, chyba jakiś przeciek z reaktora. Mnóstwo tych elementów jest jakby w pewien sposób wzięte z rzeczywistości, aczkolwiek tak jak mówię, mocno w tej grze jest pociągnięty ten wątek ekologiczny, który nie do końca mi się podobał, przyznam szczerze, bo często miałem wrażenie, że jest to troszkę na siłę, aczkolwiek jeżeli spojrzymy na tą grę globalnie, jest ona bardzo, bardzo w porządku i jest to jedna z takich gier przygodowych, których bardzo mi brakowało. Natomiast gra przygodowa jest, może inaczej, Syberia jest grą przygodową, która popełnia błędy gier przygodowych z lat 80. i z początku lat 90. Tego typu gry w tamtym czasie były bardzo liniowe. Ta liniowość była tak koszmarna, że w pewnych momentach w tamtych grach na przykład nie mogłeś podnieść jakiegoś przedmiotu, dopóki nie pogadałeś z jakąś postacią o czymś tam. Zupełnie abstrakcyjnej rzeczy, która nie miała związku z tym przedmiotem, który leży, ale dopiero jak wybrałeś czy też wykorzystałeś wszystkie linie dialogowe, nagle mogłeś ten przedmiot podnieść. I w Syberii jest niestety to samo. Potem oczywiście w tych kolejnych grach, już w połowie lat 90. już było to lepiej zrobione i mogłeś podnosić sobie dowolne przedmioty. Nie musiałeś wszystkich kwestii dialogowych wyczerpać, żeby to zrobić. Natomiast w Syberii mamy ten powrót do właśnie tego typu rozwiązań, gdzie gra jest totalnie liniowa, totalnie liniowa. Jeżeli nie pogadasz z 5 postaciami, z których każda powie ci to samo, że trzeba usunąć nietoperze z jakiegoś tunelu, nie podniesiesz jakiejś rzeczy. No, całkowity absurd, przyznam szczerze, i muszę przyznać, że powoduje to, że w pewnym momencie się zacinasz. Mało tego, widzisz przedmiot, wiesz jak to go użyć, wiesz co złączyć ze sobą, ale nie możesz, bo ci się on nie podświetla, dopóki nie pogadasz z kimś tam o czymś całkowicie niepowiązanym z przedmiotem, który chcesz zebrać. No niestety tego typu rozwiązania w Syberii się pojawiają i często jest to irytujące i wyobrażam sobie, że dla osób, które nie grały w gry przygodowe, bądź grały w nie rzadko, może to być powodem, w którym się zatną i nie będą wiedziały co dalej. No niestety tak jest. Natomiast bardzo, jeszcze wracając do tej fabuły, ogólnie jeżeli spojrzymy na to globalnie, podobała Ci się Syberia 1 i 2, myślę, że spokojnie możesz sięgnąć po 3, bo masz tu znajomych bohaterów, masz ten sam klimat, aczkolwiek w grafice 3D i ta gra też sprawia wrażenie, że jest ona spójna z tymi 2 częściami. Nie pamiętam dokładnie, czy zakończenie części 2 było otwarte, czy nie. Już bardzo dawno w to grałem. Wyrywkowo pamiętam fabułę, ale nie masz wrażenia, że jest ta gra zrobiona na siłę. Faktycznie masz wrażenie, że jest ona płynna i jest ona jakby przedłużeniem tych 2 części pierwszych. I to jest duży plus właściwie, bo gdy będziesz grał w część pierwszą i część drugą, zobaczysz jak ewoluowała ta gra i też nie będziesz miał tego wrażenia, że część trzecia jest jakby oderwana od reszty, chociaż faktycznie dzieli ją 13 lat, także dosyć sporo. Dobra, słuchajcie, podsumowując, gra jest naprawdę w porządku, ale polecam ją tylko graczom, którzy grali w część pierwszą i drugą,
i lubią gry przygodowe. Jeżeli nie grałeś nigdy w gry przygodowe, nie wiem, jesteś fanem jakichś Call of Duty, Battlefieldów, daj sobie spokój, to nie jest gra dla Ciebie. Dla fanów gier przygodowych, którzy lubią sobie pogłówkować, pograć w grę, która nie jest w ogóle dynamiczna, jest nieśpieszna. To jest też ten tytuł, ten gatunek przygodówki, w której nie możesz zginąć, więc możesz swobodnie i spokojnie planować kolejne ruchy, przemyśleć sobie wszystko. To też mi się bardzo podobało, bo dzisiaj te gry są szybkie, dynamiczne, wymagające od gracza pełnej koncentracji non-stop. Tutaj Syberia jest taką grą właśnie, gdzie sobie możesz usiąść, otworzyć sobie browara i sobie spokojnie grać, bez strachu, że zaraz ktoś Cię zabije, zginiesz, albo musisz odpalać od nowa save'a. To jest w mojej opinii też dosyć pozytywna cecha. Natomiast polecam ją głównie graczom, którzy grali w dwie pierwsze części, lubią gry przygodowe, to na pewno będziecie zachwyceni, ponieważ jest to gra z takich czasów, kiedy... Właściwie gra jest z aktualnych czasów, ale... nawiązuje do tych czasów, kiedy przygodówki królowały i to jest pozytywne, Nie sądzę, że gra się jakoś specjalnie sprzeda, zwłaszcza, że jest to tytuł, który, no powiedzmy sobie szczerze, wiele osób, które grały w tamtym czasie w dwie pierwsze części, dzisiaj może już grają w gry, już ich to nie interesuje, natomiast młodszych graczy raczej ten tytuł nie przyciągnie, bo nie ma tej mocy, nie ma skryptów, nie ma jakichś dziwnych historii dynamicznych, które w grach się zdarzają. Także to jest taka gra dla wytrawnych smakoszy gier przygodowych, ale od razu się uzbrójcie w ogromną dawkę cierpliwości, bo wersja PC-towa jest potwornie zgliczowana i będą te glicze Was spotykały na każdym kroku. Niestety nie wypowiadam się na temat gier na konsolę, ponieważ w nie nie grałem, aczkolwiek wydaje mi się, że tam chyba lepiej zrobiono sterowanie, ktoś mi coś mówił, ale nie jestem do końca przekonany. Recenzja dotyczy tylko i wyłącznie gry w wersji na PC. Okej, to tyle. Syberia 3, bardzo spoko. Podejrzewam, że może wyjdzie i 4. Coś mi się wydaje, w zależności chyba od tego, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda. Ale myślę, że 4 jest możliwa. No, zobaczymy, jak to się rozwinie. Okej, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.